Jesteś Polakiem w UK, wysyłasz masowo CV i listy do pracy i cisza. Już masz się poddać, gdy nagle jedno przypadkowe spotkanie zmienia wszystko. Brzmi niewiarygodnie? Ja też bym w to nie uwierzył, gdyby mi się coś takiego nie przytrafiło. To jedno spotkanie uruchomiło całą lawinę wydarzeń, o których wcześniej nawet nie marzyłem. W tym filmie pokażę Ci, dlaczego największe okazje życiowe przychodzą wtedy, kiedy najmniej się ich spodziewamy, a na końcu powiem Ci jeszcze, co w tym wszystkim było najistotniejsze. Kiedy myślimy o zmianie swojego życia, najczęściej wysyłamy CV, szukamy lepszej pracy albo czekamy na tę jedną, jedyną tak zwaną wielką okazję. Tymczasem w moim przypadku największa szansa przyszła z miejsca, z którego kompletnie się tego nie spodziewałem. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że na początku to wyglądało jak zwykła rozmowa z jakimś tam człowiekiem, którego większość z nas prawdopodobnie szybko by zapomniała. A jak do tego wszystkiego doszło? Już opowiadam. To było ładnych parę lat temu, na początku mojej kariery w showbiznesie i to był jeden z moich pierwszych filmów, w których byłem zaangażowany jako statysta. No film jak film, powiedzmy, że brytyjski film mikrobudżetowy, jakich wtedy się kręciło sporo, ale dla mnie pieniądze miały drugorzędne znaczenie. Mi bardziej chodziło o to, żeby w ogóle gdziekolwiek mnie angażowali, a ja dzięki temu mógłbym zbierać doświadczenie. Poza tym tam było też kilku moich znajomych, których poznałem na wcześniejszych projektach i dzięki temu było tym przyjemniej. Może o samym filmie nie będę się za bardzo rozwodził, natomiast najistotniejszy był fakt, że nas statystów woził wtedy kierowca, którego dla potrzeb tego filmu nazwijmy Martin. Tak jak mówiłem, film sam z siebie nic wielkiego, praca jak praca, znajomi, było dosyć przyjemnie, natomiast ja w każdej chwili, kiedy tylko nie byłem potrzebny na planie, spędzałem swój czas albo w przyczepie dla statystów, albo właśnie w minivanie, który prowadził Martin. I z tym Martinem nie zauważyłem nawet kiedy, ale zaczęliśmy sobie rozmawiać i to nie była moim zdaniem zwykła rozmowa, to była rozmowa dwóch ludzi, którzy znali się od dawna. Dosyć ciekawe, ten człowiek opowiadał mi o sobie, mówił między innymi, że zajmował się w swoim życiu wieloma rzeczami, między innymi był pilotem samolotów zarówno wojskowych, jak i pasażerskich, a ja sobie wtedy pomyślałem, skoro masz już na rozkładzie samoloty pasażerskie, to przewożenie, 10 czy 20 statystów minivanem, to dla ciebie bułka z masłem. Ale też okazało się, że mamy wiele wspólnych zainteresowań i generalnie cały ten dzień niby pracy, ale w sumie więcej tam było rozmowy niż pracy, cały dzień przeszedł dosyć łatwo, gładko i przyjemnie. Pod koniec dnia wymieniliśmy się swoimi profilami na Facebooku i pewnie pomyślisz sobie, drogi widzu, że tak, Tomek właśnie poznał kolejnego kolegę, z którym być może kiedyś wybierze się na piwo. I faktycznie tak mogło to wyglądać i możesz sobie pomyśleć, że na tym cała historia się kończy, ale tak naprawdę to był dopiero początek. A dalszy ciąg tej historii wydarzył się raptem parę miesięcy później. Tych parę miesięcy później znowu byłem na kolejnym brytyjskim filmie, też mikrobudżetowym, chociaż tym razem może ten budżet był ciut większy, nie ma to znaczenia. Oczywiście znowu byli moi znajomi i znowu atmosfera była bardziej imprezowa, czy też piknikowa, a nie robocza. Dość powiedzieć, że akurat tamtego dnia kręciliśmy scenę w klubie Go Go, więc co jak co, ale jak dla nas facetów to bardzo fajna praca. Nawiasem mówiąc, ja każdemu facetowi życzyłbym od czasu do czasu, żeby sobie mógł w taki sposób popracować. Ale przejdźmy do rzeczy. Tam znowu spotykam Martina. To było tak, że on znowu gdzieś podczas jednej z przerw mnie zauważył i woła: Tom, co tu robisz? Hej, co słychać? I gadka szmatka. I Martin mi mówi, że jak to, nie widziałeś? Przecież ja tu jestem jednym z kamerzystów. Szczerze mówiąc, jakoś go za kamerą nie zobaczyłem, ale to było też dla mnie o tyle zaskoczenie, że podczas naszej pierwszej rozmowy Martin ani słowem nie wspomniał, że w ogóle ma jakiekolwiek doświadczenie w tym zakresie, więc sobie pomyślałem, dobra, gość jest kamerzystą. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ten film, to było spotkanie numer 2. Natomiast na ciąg dalszy tej historii trzeba by było poczekać kolejnych kilka lat. Wtedy też spotkaliśmy się po raz trzeci, ale tym razem nie na planie, tylko na targach dla branży filmowo-telewizyjnej. Znowu tradycyjnie gadka szmatka, cześć, co słychać? Ja mówię, że tak, że troszkę się statystowało, ale w międzyczasie podłapałem też trochę doświadczenia jako kierownik castingu.
troszkę też liznąłem produkcji. Na to Martin mi mówi, że tak, on też kameruje, ale robi więcej projektów dla siebie, dla własnej firmy produkcyjnej niż dla kogoś i generalnie ma kilka projektów, które chciałby rozwinąć, nad którymi chciałby się skupić i szuka ludzi do skompletowania ekipy właśnie do pracy nad tymi projektami. Po czym, nie zastanawiając się długo, Martin mi powiedział, czy byłbyś zainteresowany. Ja tak sobie myślę, no czemu nie, no ale o co chodzi? No i od słowa do słowa okazało się, że faktycznie jest tych kilka projektów, jedne prostsze, drugie bardziej skomplikowane. Natomiast Martin zasugerował, żebyśmy spotkali się któregoś dnia u niego w hrabstwie Surrey pod Londynem. To mi wszystko opowie. Więc cóż, ponieważ akurat w tamtym czasie nie byłem ani związany żadnym kontraktem, ani też nie robiłem nic stałego. Oczywiście w tym samym czasie nadal wysyłałem masę CV i listów do innych brytyjskich produkcji. I nadal cisza. Więc pomyślałem sobie, czemu nie, skorzystam z zaproszenia, wybrałem się do Surrey, Martin odebrał mnie ze stacji, wsadził mnie w swoje auto i zaczął obwozić po okolicy i opowiadać to i owo. Może sama treść rozmowy to już jest inna gadka, natomiast do rzeczy stanęło na tym, że Martin chciałby zaangażować mnie w jednym ze swoich mniejszych projektów, właśnie jako takiego człowieka, trochę castingowca, trochę do produkcji, do papierkowej roboty, no do takiego, nazwijmy to back office'u, bo tacy ludzie są jednak potrzebni. Jak się później okazało, z perspektywy Martina, to był swoisty test kompetencji. Zanim przejdziemy dalej, krótka przerwa i przypomnienie, że jeśli podobają Ci się treści na moim kanale, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek. Zachęcam Cię również do zostawienia swojego śladu w komentarzach, a jeśli spodobał Ci się film i chcesz, aby go zobaczyła większa widownia, to możesz go podbić, ewentualnie jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, możesz postawić mi wirtualną kawę, a ja w zamian umieszczę Twoje imię i nazwisko lub też nika na specjalnej liście w kilku kolejnych filmach. Linka do wsparcia masz na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Z góry wielkie dzięki, a my lecimy dalej. A na czym polegał ów test kompetencji Martina? Już wyjaśniam. Otóż Martin zaangażował mnie przy produkcji pilotażowego odcinka talk showu, który przy dobrych wiatrach mógł nawet trafić do masowej produkcji. To nie było nic wielkiego, to był akurat projekt na jeden dzień, no plus parę godzin przygotowania przed nagraniami. Było wynajęte profesjonalne studio, a inni członkowie ekipy, którzy pracowali przy tym projekcie, to również byli ludzie z branży, czyli nie jacyś tam przypadkowi znajomi znajomego. Natomiast moje zadanie w tym projekcie polegało na kontakcie z uczestnikami tego talk showu, czyli trzeba było wysłać kilka e-maili, wykonać kilka telefonów, upewnić się, że nasi goście wiedzą, gdzie mają dojechać, o której godzinie mają dojechać, o czym będzie program, ewentualnie o co mogą być pytani i tak dalej, plus do tego parę dodatkowych, że tak powiem, obowiązków biurowych. I z mojej perspektywy to było to jedno piątkowe popołudnie, kiedy właśnie wysłałem tych kilka maili i wykonałem kilka telefonów. Natomiast główna część odbyła się następnego dnia w sobotę, więc tym bardziej nie miałem nic innego do roboty i pomyślałem sobie, że może być to dla mnie niezła okazja, żeby zdobyć doświadczenie, no i się przy tym projekcie wykazać. I chyba zdaniem Martina pozostawiłem po sobie jakieś tam dobre wrażenie, gdyż raptem parę tygodni później odzywa się do mnie, tym razem już z kolejnym projektem, ale to nie był ten sam talk show i nie był to bynajmniej pilot, tylko to był już konkretny serial na kilkanaście odcinków. I ponieważ to jest dużo większy projekt, dużo większa odpowiedzialność, to również ekipa nad nim pracująca będzie dużo większa, czyli Martin stał na jego czele, natomiast byli scenarzyści, byli ludzie odpowiedzialni właśnie za budżet, za logistykę i tak dalej. Natomiast moim zadaniem było kontaktować się z agentami brytyjskich i amerykańskich aktorów, których widzieliśmy w projekcie. I największy pic polegał na tym, że ja musiałem to robić w momencie, kiedy inni ludzie odpowiedzialni za budżet nad tym budżetem pracowali. I z mojej strony wyglądało to tak, że ja pisałem krótkiego, acz treściwego maila, no w sumie to był szablon,
telefon, w którym mówiłem, kim jestem, kim jest nasza firma, jaki mamy projekt, że jesteśmy zainteresowani Twoim klientem. Chciałbym wiedzieć, czy Twój klient bądź klientka jest zainteresowany, ewentualnie zainteresowana projektem. I w sumie nic dziwnego, ale w zdecydowanej większości otrzymywałem odpowiedzi odmowne bądź też wymijające, czyli coś w stylu: cześć Tom, dzięki bardzo za kontakt, bardzo podoba mi się Twój projekt i mój klient bądź klientka jest zainteresowany, zainteresowana, ale napisz do nas, jak już budżet będzie dopięty. Z drugiej jednak strony to moje zajęcie nie zajmowało mi 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Nie, to była raptem godzinka, góra 2 codziennie, no w sumie też nie każdego dnia. Ale najważniejsza rzecz, jaką się na tym etapie dowiedziałem, to kto tak naprawdę rządzi tym biznesem. Bo wydawać by się mogło, że najwięcej do powiedzenia mają ci wszyscy aktorzy czy aktorki, no tak zwani celebryci, których twarze widzimy na ekranach, w telewizji, w kinie czy też na plakatach. A nie, okazuje się, że najwięcej tutaj do powiedzenia mają właśnie agenci. To są ludzie, którzy tak naprawdę pociągają za sznurki i to najczęściej od nich zależy, czy dany aktor bądź aktorka weźmie udział w danym projekcie. Wiadomo, że kluczową sprawą są tutaj pieniądze, ale nie tylko. W każdym razie ja robiłem swoje i nie wiadomo, jak długo to by się potoczyło dalej, gdyby pewnego dnia nie nastąpił niespodziewany zwrot akcji. A na czym polegał ten niespodziewany zwrot akcji? Otóż któregoś pięknego dnia wysyłałem maila do agenta w sprawie jednego drugoplanowego aktora, którego chcieliśmy obsadzić w jednej z mniej istotnych scen. Agent odpowiedział dosyć szybko i to była odpowiedź pozytywna. W dodatku na końcu tego maila ten agent się spytał, czy w naszym projekcie przypadkiem nie znalazłoby się miejsce dla pewnego bardzo znanego i cenionego aktora z Hollywood. No nie powiem, moje oczy same wyszły z orbit, a szczena sama zaliczyła glebę. Bo faktem jest, że raptem kilka miesięcy temu bezskutecznie próbowałem się zatrudnić w jakichkolwiek produkcjach filmowych czy telewizyjnych brytyjskich o dużo mniejszym zasięgu. W praktyce wyglądało to tak, że wysyłałem całą masę CV i listów motywacyjnych, natomiast przez bodajże 6 miesięcy jedyna rzecz, jaką udało mi się ugrać, to jedyna rozmowa kwalifikacyjna i tyle. Angażu żadnego nie dostałem, natomiast nagle tu i teraz jestem zaangażowany w projekt o dużo większym zasięgu, rozmawiam z agentami nie tylko z UK, ale również z Hollywood i najlepsze w tym wszystkim jest to, że to nie ja w tej konkretnej sytuacji byłem petentem. To właśnie sam agent zaproponował mi pomoc w zatrudnieniu tak wielkiego i znanego hollywoodzkiego nazwiska. No nieźle. I to był też moment, w którym sprawy nabrały rozpędu, bo raptem kilka dni później doszło do połączenia konferencyjnego, w którym udział wzięli z jednej strony ja, Martin i brytyjski agent z okolic Londynu, natomiast po drugiej stronie był agent tego znanego aktora z Hollywood. Akurat z pewnych przyczyn nie mogę wyjawić jego imienia i nazwiska, ale to nieistotne. Rozmowa zakończyła się tym, że agent hollywoodzkiego aktora wyraził oficjalną zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska swojego klienta na oficjalnym profilu naszego projektu na IMDb. I było to o tyle istotne, że w showbiznesie czasami to tak jest, że nie możesz nikogo zatrudnić, bo nie masz budżetu. Więc czasem jedno takie nazwisko na twoim profilu może zrobić ogromną różnicę, bo wtedy też to działa jak efekt domina. O, jeśli ktoś tam jeden jest zainteresowany, to może ja i tak dalej, i tak dalej. I niejednokrotnie w takich sytuacjach sprawy naprawdę nabierają rozpędu, ale może być też i tak, że budżet na przykład jest już dopięty, a mimo wszystko nikt ze znanych nazwisk nie chce się do projektu zgłosić. No i tak to czasami jest, jak mi mówili znajomi ludzie z branży, że bardzo często w takiej sytuacji dochodzi do klasycznego efektu błędnego koła, gdzie nie możesz załatwić sprawy A, bo nie ma sprawy B, albo nie możesz załatwić B, bo nie ma A i tak dalej w koło Macieju. A tutaj, co by nie powiedzieć, dokonał się bardzo duży przełom w sprawie. No, ja i Martin byliśmy w 7. niebie i wydawać by się mogło, że sprawa weszła na odpowiednie tory i to już tylko kwestia czasu, kiedy po pierwsze dopniemy budżet i skompletujemy obsadę. Ale niestety w pewnym momencie, jak to się ładnie mówi, sprawa się rypła, ponieważ prace nad budżetem trwały nadal, natomiast w pewnym momencie naszego znanego aktora dopadły poważne problemy zdrowotne i niestety projekt został zawieszony. I ktoś by pewnie powiedział, że ja tylko zmarnowałem czas, bo tak naprawdę poza wielkimi opowieściami w moim życiu nie zdarzyło się nic. Ja bym tego tak nie ujął. Faktem jest, że w każdy z tych projektów włożyłem swój czas i energię i w zamian dostałem bezcenne doświadczenie. Natomiast wtedy zrozumiałem też coś o wiele ważniejszego.
Przez długi czas wydawało mi się, że w życiu najważniejsze jest Twoje CV, Twoje umiejętności i doświadczenie, natomiast dzisiaj patrzę na sprawę troszkę inaczej. To znaczy, z jednej strony nadal uważam, że Twoje CV, doświadczenie i umiejętności są ważne, ale z drugiej strony ktoś inny musi jeszcze Cię poznać i musi uwierzyć, że warto z Tobą współpracować. Z tego powodu również ja bardzo często powtarzam takie angielskie powiedzenie: It's not about what you know, it's about who you know. Chociaż z drugiej strony powinienem to doprecyzować i powiedzieć: It's not about who you know, it's about who knows you. Bo jeśli ktoś Cię już zna i ufa Ci na tyle, że chce do Ciebie zadzwonić, to wtedy też pojawiają się nowe możliwości, których nie otworzyłoby samo CV. Ja zresztą uważam, że w tej historii kluczowe znaczenie miało zaufanie, bo jakby nie patrzeć, Martin najpierw mnie poznał, potem mnie zaufał, a na końcu doszedł do wniosku, że jestem odpowiednim człowiekiem do pracy z nim. I to tyle w temacie. Napisz mi koniecznie, drogi widzu, co Ty uważasz na ten temat. Czy faktycznie CV i list motywacyjny nadal mają kluczowe znaczenie? Czy może nie? Czy może jakieś inne rzeczy zaczynają mieć coraz większy wpływ? Ewentualnie daj mi znać, jeśli miałeś bądź miałaś podobne doświadczenia z innych branż niż show biznes. Cierpliwie czekam na Twój komentarz, chętnie przeczytam i odpowiem. A tak w ogóle, jeśli podobał Ci się ten film i chcesz więcej, to koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek. Ewentualnie, jeśli chcesz, aby ten film zobaczyło więcej ludzi, możesz go podbić, a jeśli chcesz mnie wesprzeć, to możesz postawić mi wirtualną kawę, a ja w zamian umieszczę Twoje imię, nazwisko bądź nika na specjalnej liście w kilku kolejnych filmach. Link do wsparcia oczywiście jest na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. I tradycyjnie wielkie dzięki za oglądanie do końca. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cheers!